Największą wartością tego tekstu jest właśnie to, że on z każdym czytaniem i z każdą próbą i z każdą kolejną myślą odkrywa przed nami różne tajemnice. Pomyliło ci się. Czerwony lubiła mama. Może o to chodzi, co? Że ci się mylimy. Autorowi udaje się jednocześnie zbudować postaci, w które bardzo wierzymy, które moglibyśmy spotkać na ulicy dzisiaj, które są w pewien sposób nam bliskie i możemy z nimi empatyzować i współodczuwać, ale w odpowiednich momentach wykrzywia ten nasz świat, wchodząc w rodzaj tragikomedii, po to, żeby jeszcze bardziej przejaskrawić bądź uwypuklić różne problemy, które mamy, bądź sytuacje, z którymi się w życiu mierzymy. Mam alergię na orzechy, ale ty je dodajesz, to przecież nie wypluję. Lubisz odkurzać, ale podłogi już nie zmyjesz. Rzeczywiście ta konstrukcja, chyba ta konstrukcja jest dla mnie najciekawsza, bo opiera się to gdzieś na klasycznej tragedii, a jednak jest ultra współczesnym tekstem. Czy ja ci kiedykolwiek czegoś zabraniałem? Zawsze robiłeś, co chciałeś. Punktem wyjścia do myślenia o tym spektaklu była rzeczywiście figura ojca, czyli naszego Juna, ale też figura ojca w ogóle w kulturze patriarchalnej i figura ojca, Boga Ojca. To znaczy, że jeszcze nadal, choć w mniejszym stopniu, nasz świat oparty jest na tym schemacie. I nawet czasami nieświadomie powielamy ten schemat. Umówię się do dentysty, przejdę na dietę sokową i otworzę konto w banku. Będziesz królem życia! Główny bohater tej sztuki, czyli Helgi, nie ma możliwości bycia autonomiczną osobą. On funkcjonuje w połączeniu z ojcem. Ta relacja jest totalnie toksyczna. On nie potrafi podejmować decyzji, jest uzależniony od ojca, więc nie ma prawa być Helgim. Jest Helgim, synem Juna. Nie jestem smutna. No w sumie go nie znałaś, trudno jest być w żałobie po kimś, kogo prawie się nie znało, choćby to był rodzic. Mamy jedną postać kobiecą, czyli Katrin, której funkcją jest trochę naruszyć ten patriarchalny porządek, trochę spróbować poboksować się z Junem, a przede wszystkim pokazać Helgiemu, że można żyć inaczej i po swojemu. I mamy też postać piekarza, bezimiennego piekarza, którego gra Łukasz Pruchniewicz. Przede wszystkim relacja piekarza z Helgiem jest dość skomplikowana, jest relacją miłosną. Piekarz niekoniecznie radzi sobie sam ze sobą, więc szuka kogoś bądź czegoś, co mu tą pustkę może zapełnić. A ja matkę ostrzegałem i nie posłuchała. Ucz się na jej błędach. Nie ma. Bezglutenowy, proszę. Nie ma. Pani dietetyk kazała. Takiego nie robimy. Jeżeli chodzi o scenografię i w ogóle taki zamysł inscenizacyjny, rzecz w tekście dzieje się w prosektorium, w mieszkaniu Katrin i w piekarni. My próbujemy na scenie troszeczkę tą przestrzeń zunifikować. To znaczy widz wie, gdzie jesteśmy, ale jednak ta sytuacja sceniczna jest dosyć symboliczna. Wszystkie te przestrzenie łączy stół. A ponieważ jesteśmy gdzieś w tych okołoreligijnych też wątkach, boskości i ojca, który zawsze przy stole siedzi zawsze w tym samym miejscu i dowodzi całą sytuacją, to scenicznie będziemy mieć po prostu długi stół trzyczęściowy, który jest jednocześnie stołem, na którym spożywa się posiłek, ale też stołem krematoryjnym, ale też ladą w piekarni. Gdzieś jakby próbujemy tą symbolikę stołu sobie tutaj rozebrać na części pierwsze. Oczywiście gdzieś jakąś taką dużą inspiracją
z kanonu była dla nas Ostatnia Wieczerza. I wymyślimy nowe, cmentarne stylówki, wszystko na beżowo, beżowy, to nowy czarny. Aż ty to nawet nieźle wymyśliłeś. Z jednej strony jest fatum, los, figura ojca, Bóg, a z drugiej strony jest śpiewanie Hakuny Mataty na pogrzebie. I to jest coś też bardzo szekspirowskiego w tym tekście. Cały czas to wysokie z niskim jest zderzane i pokazywane w lustrze, że oglądamy w tym lustrze codzienności to wysokie i oglądamy w lustrze fatum Boga, religii to niskie, że to cały czas rzeczywiście jest zderzane. Ta góra z dołem, konstrukcja na podstawie tragedii, ale jednocześnie ultra współczesne, dotykające nas gdzieś bardzo blisko człowieka problemy. Ktoś spłonie, ktoś zdechnie, a ja utnę sobie język. Wiesz co, naprawdę zyskujesz przy bliższym poznaniu.